Pokój dobro? Pokój dobro. A dziś o sakramencie chorych. Znowu takie złożone pytanie przyszło, pytanie składające się z kilku pytań. Można tak wyciągnąć między innymi takie z tych wszystkich tutaj, które na przykład. Czy można przyjąć sakrament namaszczenia chorych tylko we wieku sędziwym? To znaczy, nie. Można przyjąć od lat. To znaczy tam jest, ja w jednym z komentarzy wyczytałem, że od momentu, kiedy dziecko zaczyna, nawet dziecku można udzielić ten sakrament namaszczenia od czasu, kiedy przypuszcza się, że ma używanie rozumu, czyli od 7 roku życia. Generalnie, bo pytanie brzmi, kiedy można przyjąć ten sakrament namaszczenia? Oczywiście wiek sędziwy jest ku temu okazją, ale okazją do przyjęcia sakramentu chorych jest zawsze niebezpieczeństwo śmierci i powracająca ciężka choroba, która może doprowadzić właśnie do śmierci. No na przykład wiemy, kiedy ktoś wybiera się do idzie na operację jakąś poważną do szpitala, to też często wtedy właśnie kapelani tego sakramentu udzielają, albo na przykład ktoś jest w podeszłym wieku i sama już starość wskazuje na to, że nie wiadomo kiedy przyjdzie moment śmierci, no to również można przyjąć ten sakrament nie jednorazowo, tylko właściwie za każdym razem, kiedy stan zdrowia się w jakiś sposób pogorszy. Chociaż bywa i tak, że osoby starsze na przykład przyjmują co roku ten sakrament na Dzień Chorych. Dzień Chorych, nie? Albo są jakieś uroczystości związane z rekolekcjami czy misjami, to wiem, że takie nabożeństwa się właśnie odbywają, bo to kolejne pytanie właśnie z tego jednego maila brzmiało, kiedy można ten sakrament przyjąć, czyli w jakich okolicznościach. No jest cały osobny obrzęd przyjęcia sakramentu chorych poza mszą świętą, no i oczywiście kapłan, który z tym sakramentem przychodzi, który tego sakramentu udziela, on zna cały ryt i po prostu począwszy od tam obrzędów wstępnych, liturgii słowa. Ja bym tu tylko powiedział, kiedy można, no wtedy, kiedy jest potrzeba. No właśnie. Tak, nie? Bo to przecież kapłan tego sakramentu udziela, słuchajcie, kiedy na przykład kiedy kapelan jest w szpitalu i on na przykład wtedy pyta chorego przy łóżku, czy może ktoś chce skorzystać z sakramentu pojednania, czy sakramentu właśnie chorych. Inną taką opcją może być, kiedy raz na miesiąc kapłan obchodzi chorych z posługą sakramentalną i wtedy ktoś, kto właśnie... Zazwyczaj wtedy olejem noszą ze sobą kapłani. Tak, inną wersją taką powiedzmy znowu szpitalną może być, kiedy ktoś nagle w szpitalu umiera i jest wezwany kapłan do umierającej osoby, albo nawet w wypadku samochodowym, kiedy kapłan jedzie i widzi, że jest wypadek samochodowy, zatrzymuje się. I ja miałem takie sytuacje akurat związane, jedna była taka bardzo tragiczna, tam gdzie niestety służba zdrowia nie dopuściła mnie jako księdza do tych osób z wypadku. Co za służba zdrowia? No, natomiast druga to była taka, kiedy w Zakopanem taka dziewczyna była potrącona na pasach, ja tak podszedłem i do tych strażaków, tam byli strażacy też i z pogotowia ratunkowego i mówię, czy tutaj jestem księdzem, czy może trzeba udzielić sakramentu. No i ten pan podchodzi do tej dziewczyny i się pyta, słuchaj, tu jest ksiądz, nie? Czy chciałabyś jego pomocy? On mówi, nie jestem umierający, ja jeszcze nie umieram, ja nie chcę, nie, tylko nie ksiądz, nie? No, także trochę miałem taką terapeutyczną. No właśnie, bo ten sakrament chorych, o tym już wielokrotnie mówiliśmy, nie jest dla osób umierających tylko, prawda? To nie jest ostatnie namaszczenie, tak, czyli jest, że ten sakrament, a potem to już witaj i królowo. Tak, że już potem trzeba umrzeć prędzej czy później. No i tak umrzemy. Ale, bo jednym z... Podejmowane trzeba umrzeć też. Ale jednym z takich owoców sakramentu chorych jest właśnie podźwignięcie w chorobie, dodanie sił, dodanie otuchy, taka umiejętność złączenia swojego cierpienia z cierpieniem Chrystusa. Sakrament uzdrowienia na duszy i na ciele. A jeżeli będzie to zgodne z wolą, zresztą to w modlitwach kapłan mówi, jeżeli będzie to zgodne z wolą Bożą, to również przywrócenie zdrowia. Taki jest owoc. A więc te indywidualne przypadki, o których ojciec Leonard mówił, są okazją do przyjęcia tego sakramentu, oby ich tak nie było, w sensie jakichś wypadków, ale podczas wielkich jakichś tam, czy większych liturgii, w czasie mszy świętej, tak jak mówiliśmy, jest Dzień Chorych, z udzielaniem sakramentu chorych, są różnego rodzaju uroczystości, odpusty parafialne, czy w różnych sanktuariach odbywają się
właśnie msze święte z udzielaniem sakramentu chorych i również można do tego sakramentu przystąpić. Dobrą rzeczą jest wcześniej przystąpić do sakramentu pojednania, jeżeli ma ktoś taką możliwość, żeby rzeczywiście do tego sakramentu też przystępować pojednanym z Panem Bogiem. I tu jeszcze było pytanie odnośnie, czy ten sakrament mogą przyjąć osoby chore na depresję. To znaczy, pytanie było inaczej sformułowane, ale to do tego zmierza. To znaczy, chodzi o... Jak to było? Znaczy tutaj było, czy można nie spalił, sobie, będę musiał namaścić. Czy można przyjąć sakrament namaszczenia chorych ze względu na byłe problemy psychiczne, na przykład depresję? No, ze względu na byłe nie, no, ze względu na byłą chorobę no, nie przyjmuje się sakramentu lekarstwa. Chorych. Tak. Ale ze względu na obecną tak, to znaczy też ksiądz Knop, który jest kapelanem Hospicjum Ziemi Częstochowskiej. Tak, mówi, że właśnie przy depresji, przy takich znaczy, kiedy pojawiają się myśli samobójcze, tak. Jak najbardziej ten sakrament jest skazany. Bo jest tu pewne niebezpieczeństwo. Pogłębiająca się depresja, która niestety jest coraz powszechniejszym zjawiskiem, może prowadzić do bardzo tragicznych konsekwencji. Dlatego myślę, że w takich stanach, w stanach depresji, w stanach jakiegoś nawet lęku o swoje własne życie, ten sakrament powinien też zostać przez chorych przyjmowany. Prawda? Tak, pamiętajmy, że jakiś sakrament, który ma prowadzić do uzdrowienia, również czasami takiego naszego życia wewnętrznego, wywodzi on się z listu świętego Jakuba. Jeżeli ktoś jest chory, niech wezwie kapłana, aby ten modlił się. Ale co jest jeszcze ważne, bo o tym też czasami trzeba przypomnieć. To przypomnijmy. Nie wzywa się kapłana sakramentem chorych do osób już nieżyjących. No właśnie. To jest czasami trudne do zrozumienia, bo babci... Znaczy można wezwać kapłana zawsze, go sobie umrze, ale raczej po to, aby się wspólnie pomodlić. Tak, ale już nie żeby namaścił, bo już dziadek, czy babcia, czy ktoś tam już nie żyje, ale niech ksiądz przyjdzie namaścić. Ale z drugiej strony, tak sobie myślę, że... Z której strony? Dokładnie z tej drugiej, nie? Z drugiej strony to może i tak. Tak, bo nie. Z tamtej nie, tak. Ale z tej drugiej. Chodzi o co? Chodzi o to, że jest to wielką łaską, żeby nie zaniedbać tego, aby właśnie kapłan zdążył z tym sakramentem, tak? Żeby kiedy się pogarsza stan zdrowia, żeby do kapłana dzwonić też w pierwszej kolejności, a nie, że właściwie tutaj jest zadzwoniony po całej rodzinie, jest zadzwoniony do lekarza, a ksiądz przyjeżdża na końcu i niestety już nie zdąży, bo ktoś z najbliższych umarł. Bo właśnie zwróćmy uwagę, kiedy kapłan jest przy osobie umierającej, że już o tym mówimy, to ma to również możliwość udzielenia łaski odpustu zupełnego, czyli kiedy udzieli na przykład, nawet jak ta osoba jest nie ma dużego kontaktu, ale jak była świadoma, to już zupełnie, udziela sakramentu namaszczenia chorych. W tym sakramencie też zresztą zawiera się również i odpuszczenie grzechów, jeżeli wcześniej była spowiedź niemożliwa albo było bardzo mało czasu i potem kiedy odmówi też i modlitwę związaną z odpustem, to jest ogromna łaska, kiedy kapłan jest w momencie agonii kogoś z naszych bliskich, ponieważ ta osoba idzie nas do nieba. Tak. To nie jest taki hop, że ja teraz biorę księdza, bo właściwie niech on tam zrobi co trzeba. Nie, myślę, że nawet trzeba czasami coś się dzieje, najpierw po księdza, potem dzwonię po lekarza, bo jednak chodzi tu o zbawienie tego człowieka. A to jest najważniejsze, prawda? I o to zbawienie się trzeba troszczyć. Pokój dobra. Pokój dobra. Serca ludzkiego pochodzą złe myśli, mierząc w nadzieję, zabójstwa,